to takie trochę klocki Lego przyjadą, jak dla mnie. To kto naciąga? W innych regionach ziemia rodzi pszenicę, a u nas rodzi grudy żelaza. Oprócz szydełka, część tych sukienek będzie wykonanych przez krawcową. Często mi towarzyszy taka myśl, że tutaj tym dziwnym osadem rudym jest przesiąknięte wszystko. No i zaczynamy kolejny odcinek Solo Show. Jadę właśnie na Śląsk, gdzie spotkam się z Anną Orłowską, która przygotowuje właśnie wystawę, którą będzie można zobaczyć w Gunianowik Galerii w Warszawie. Na Śląsku zobaczymy, jak wygląda pracownia artystki. Obejrzymy Górę Świętej Anny, gdzie została wykonana większość zdjęć prezentowanych na wystawie. I spotkamy się z inną artystką, która dla Anny przygotowuje szczególny rodzaj sukienek, w które ubrane będą zdjęcia. Widzisz, że to jest dłoń? Pięść? Pierwsze nasze spotkanie z Anną miało miejsce w ciemni fotograficznej. W pracy nad odbitkami pomaga jej Tomek Orłowski. Zbieżność nazwisk przypadkowa. Ja nie jestem artystą, ja jestem tylko zwykłym wyrobnikiem cieniowym. Tomek jest jednym z najlepszych w Polsce fachowców w kwestii fotografii analogowej. Pracuje w ciemni od ponad 30 lat i ma w Warszawie jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów fotograficznych. Mam wszystko ustawione, teraz muszę papier rozciąć. Wszystkie odbitki, które trafią na wystawę, są wykonane ręcznie. Proces zaczyna się od naświetlenia na powiększalniku papieru fotograficznego. Naświetlona odbitka podlega następnie obróbce chemicznej. W kolejnych kuwetach znajduje się roztwór wywoływacza, potem następuje przerwanie wywoływania i w ostatniej kuwecie mamy roztwór utrwalacza, który ostatecznie pozbawia odbitkę właściwości światłoczułych. Witamy na ranczu. Ta wystawa, która będzie teraz, ona głównie jest o Górze Świętej Anny, ale tak płynnie przeplata się właśnie z projektem rodzinnym, który się tak jakby równolegle rozwija i to są właśnie jakieś takie fragmenty, szkice, elementy tego większego rodzinnego projektu, który w tej chwili będzie pokazany tylko w takim malutkim fragmencie. No najwięcej tu w tej chwili jest tych prac tak zwanych roboczo szmat, które właśnie powstają między innymi przez farbowanie w tym źródełku o dużym stężeniu żelaza, które być może zobaczymy. Tu jest właśnie to miejsce, gdzie na przykład włożyłabym tkaninę i zostawiła na przynajmniej kilka dni, najlepiej tak gdzieś z 2 tygodnie. Ja sobie tak czasami to wyobrażam, że to wszystko jest takie jakby trochę skażone tym metalem i dlatego tutaj takie dziwne historie się wydarzały. Kto naciąga? Skoro nie widać różnicy, czyli było bardzo dobrze. Pani Małgosia to kolejna obok Tomka pracującego w ciemni bardzo ważna osoba dla całego projektu. Pani Małgosia posiada bardzo wiele talentów. Większa część wyposażenia jej domu, jak obrusy, firanki, czy nawet obrazy na ścianach jest wykonana przez nią własnoręcznie. Ja miałam jakąś wizję, ale nie znałam w ogóle tej technologii, czy jak Tak. to nazwać, I co można z tego rzemiosła zrobić, a i jakie co- są w ogóle możliwości. Może to tu trochę wygląda dziwnie, ale mi się to podoba. Anna zleciła pani Małgosi wykonanie szczególnego rodzaju sukienek. Sukienki będzie się zakładać na zdjęcia, trochę tak jak na święte obrazy, zakłada się specjalne szaty, aby dodatkowo podkreślić ich odświętność i wyjątkowość. To jest tak, że Czasami jak się tak ma jest. wzór i robi według wzoru, to nie trzeba praktycznie myśleć. Tak. Znaczy Jest- trzeba myśleć, znaczy- ale trzeba się trzymać wzoru. A to, co myśmy robiły, no to trzeba było jakby ten schemat też wymyśleć od początku. To jest chyba najnudniejsza rzecz, jaką w życiu robiłam. Teraz zobaczycie, jak ja to robię. Czyli do tego się trzeba wkuć, a tu już jest 18 naliczone. Jesteśmy przyczepieni. 3, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. No i to znowu przyczepiamy i tak w kółko.
Bóg, bo liczenie do 18, ja długo nie będę nic liczyła do 18. Zbliżamy się do miejsca pamięci powstańców śląskich. Dotarliśmy w końcu do kulminacyjnego punktu naszej podróży na Śląsk, czyli na Górę Świętej Anny. Ja tutaj za dzieciaka przyjeżdżałam na spacery. Byłam tu kiedyś na koncercie Maryli Rodowicz. To historie, które miały tutaj miejsce, zainspirowały Annę Orłowską do stworzenia cyklu fotograficznego Sankt Anna. I to tutaj została wykonana większość zdjęć, które będzie można zobaczyć na wystawie. A więc na co właściwie patrzymy? Pomnik powstańców śląskich, zaprojektowany przez Ksawerego Dunikowskiego i postawiony tutaj w latach 50. Na miejscu, co ciekawe, mauzoleum wybudowanego w latach 30. przez nazistów. Oprócz mauzoleum na Górze Świętej Anny naziści pobudowali również monumentalny amfiteatr. Liczono, że to miejsce razem z tym mauzoleum stanie się takim miejscem pielgrzymek, które przyćmi właśnie tą sławę świętej Anny i sanktuarium, które znajduje się nieco powyżej. To było tuż przed eksplozją kina, filmu i radia. Niemcy zrozumieli, naziści, że to już nie jest jakby najskuteczniejsza metoda propagandowa i po prostu przerzucili się na radio. Nie ma już śladu po tamtym mauzoleum. No i to jest oczywiście taka typowa podmianka historyczna. Mauzoleum Powstańców Śląskich Niemieckich zostaje zastąpiony pomnikiem Powstańców Śląskich walczących po stronie polskiej. Zmierzam do Galerii Guninowik, gdzie w sobotę będzie miało miejsce otwarcie indywidualnej wystawy Anny Orłowskiej. Przed chwilą rozmawiałem z Anną. Brzmiała na trochę poddenerwowaną, bo transport z oprawionymi zdjęciami spóźniał się już kilka godzin. To będzie pierwszy raz, kiedy obie części tego projektu, czyli oprawione zdjęcia i szyte na zamówienie sukienki, spotkają się ze sobą. Mam nadzieję, że będzie git. Trochę się już niepokoję. Właśnie o tym myślałam teraz, no. O tym? No, dobra, wieszamy. Ale ogólnie wydaje mi się, że to trzeba chyba tak powiesić bardzo symetrycznie. Trzymasz zdjęcie? Bo ja naprawdę nie wiem, który z którym. A jeszcze trochę wyżej, tak tylko zobaczyć. Okej, i odwracamy. O, to jest super. Nawet te troczki są okej. Kurde, nie mam szpilek, co ze mnie za... Masz przód? A te szarfy w ogóle są zrobione z takiej starej sukienki, która leżała u mnie w domu, w piwnicy. No ja bym te duże w środku pojeździła. Czyli becik z czym? Po 2 godzinach nagrywania spakowałem rzeczy i opuściłem galerię. Na miejsce wróciłem 3 dni później, chwilę przed otwarciem wystawy, kiedy wszystko było już gotowe. W powietrzu unosił się zapach kadzidła. Czułem się, jakbym uczestniczył w jakiejś przedziwnej liturgii. Nagle wszystkie elementy się połączyły. Pomnik wybudowany w miejscu nazistowskiego mauzoleum, rodzinne historie Anny i sukienki przykrywające zdjęcia jak święte obrazy. Nad wszystkim górowała postać świętej Anny, a dokładniej niewielka figurka znajdująca się w sanktuarium nieopodal pomnika Dunikowskiego. Chociaż na żadnym ze zdjęć nie została uchwycona, to w rozmowach z Anną Orłowską powracała nieustannie. Tak jak w jej pracach, tak samo w przypadku świętej Anny Samotrzeciej czas się zagina. Znana wyłącznie z apokryfów, ubierana regularnie w sukienki, trzymała na rękach swojego wnuka Jezusa i jego matkę, w przedziwny sposób zrównanych ze sobą, przedstawionych oboje jako dzieci. I nagle w ostatniej sali odkrywamy zdjęcie jakby niepasujące do reszty wystawy. Przedstawia ono bratanicę Anny, Elenę, ubraną w suknię ślubną Johanny, czyli babci Anny. Ta Góra Świętej Anny jest czymś takim, co było jednak mimo wszystko łatwiej mi uchwycić niż właśnie te osobiste rzeczy. Się chowam za tą Świętą Anną i tą Górą Świętej Anny
jeszcze, ale już jakby ona jest bardzo blisko.